PESEL, część trzecia, obliczanie sumy kontrolnej. W tym celu trzeba wykonać serię operacji arytmetycznych, nieprzesadnie skomplikowanych. Zróbmy je sobie najpierw krok po kroku na piechotę, żeby zobaczyć, jak się to liczy. Chcą więc, żebyśmy wzięli 10 pierwszych cyfr PESEL-u, a potem jedna cyfra po drugiej pomnożyli je przez podaną przez autorów PESEL-u serię liczb. 1379, 1379, 13. Przez taką serię w tej kolejności. No więc policzmy sobie to na piechotę. Ja biorę sobie przykładowy PESEL, na przykład te 10 cyfr i z nich postaram się obliczyć tą czwórkę. Wklej. Więc podana seria wag wykonuje tutaj mnożenie. Do mnożenia i od tej pory będę używał formuł tablicowych. Kiedy się to odpowiednio wytłumaczy, to wcale nie jest skomplikowane, to znaczy krok po kroku, zaczynając od prostych operacji po bardziej złożone konstrukcje. Na kursach poświęcam na tablicówki 2-3 godziny, kursanci mówią, że to wcale nie jest skomplikowane, tylko że nie mam tutaj miejsca, więc zastrzegam, że trzeba ten temat znać albo go sobie uzupełnić. Więc mnożę tablicowo. Weź tę tablicę, Ctrl-Shift strzałka w prawo, razy, klik, Ctrl-Shift strzałka w prawo, razy tę tablicę. Mnożę dwie tablice przez siebie, a on mnoży pierwsza przez pierwszą, druga przez drugą, trzecia przez trzecią i tak dalej, a rezultatem jest seria obliczeń. Pomnożył, prawda? Kolejny krok, mówię teraz o punkcie numer 2, dodaj do siebie otrzymane wyniki, ale najpierw, uwaga, jeżeli w trakcie mnożenia, bo oni się odwołują najpierw do tego kroku, jeżeli w trakcie mnożenia otrzymasz liczbę dwucyfrową, należy dodać tylko ostatnią. Czyli z tego, co mi wyszło, muszę wziąć ostatnią cyfrę. Wyciąganie ostatniej cyfry w Excelu, jak to zwykle można zrobić na kilka sposobów, ja pokażę dwa najpopularniejsze. Metoda pierwsza to funkcja prawy. Funkcja prawy wyciągnie mi ostatni znak i zwraca tekst, a potem mnożę to przez 1 po to, żeby skonwertować to na liczbę. No więc to jest metoda pierwsza. Metoda druga to wziąć tę liczbę i podzielić ją przez 10, a potem wziąć ostatnią cyfrę, to co jest po przecinku. Przesunęliśmy przecinek jedno miejsce w lewo i bierzemy to, co jest po przecinku. I dokładnie to robi funkcja modulo. Bierzemy naszą liczbę, wrzucamy ją, dzielimy przez jakiś x, w tym wypadku potrzebujemy przez 10, a to, co zwraca modulo, to jest reszta z dzielenia, czyli to, co jest po prawej stronie od przecinka. Jak widać, rezultaty są takie same. Funkcją modulo z tej tablicy wyciągam ostatnią cyfrę. Tablicowo. Modulo. Klikam na pierwszą komórkę tej tablicy, a potem stawiam płotek. To działa tylko na tablicach dynamicznych i to znaczy, pokazałem Ci na pierwszej komórce, ale Ty weź całą. Sam Excelu najlepiej wiesz, dokąd tablica się rozciąga, więc ja pokazuję pierwszą, a Ty weź całą, to znaczy płotek. Dzielimy przez 10, a modulo zwróci nam tablicę będącą wynikiem reszty z dzieleń krok po kroku. Widać, że wziąłem z mojej poprzedniej tablicy ostatnią cyfrę. Dobra, teraz możemy to dodać. Suma. I znowu pokazuję mu tylko pierwszą, ale Ty weź całą. Mogę to zakreślić ręcznie, ale to robi dokładnie to samo. Dobrze, to jest moja suma z moich obliczeń. Wracamy dalej do instrukcji. Otrzymany wynik dodawania odejmij od 10, czyli 10 minus x. Ale uwaga, jeżeli w trakcie dodawania otrzymasz liczbę dwucyfrową, należy odjąć tylko ostatnią. Czyli oni się odwołują do tego kroku, znowu muszę wziąć ostatnią cyfrę. Z mojego 46 muszę wziąć tylko szóstkę. Więc znowu modulo z tej cyfry, podzieliwszy ją przez 10, wróć mi resztę z dzielenia, czyli to, co jest po przecinku, czyli szóstkę. No i krok ostatni, odejmij uzyskany wynik od 10. Zawsze od 10. Czyli po prostu 10 minus x. I to wszystko. To jest cała procedura. Suma kontrolna wynosi 4, suma kontrolna wynosi 4. Dobrze, teraz to samo rozumowanie będę chciał sformalizować do formuły. Więc sięgnę do PESEL-i i wykopiuję ten sam PESEL, na którym tłumaczyłem to na piechotę, ale tym razem wklej policzę na pełnym PESEL-u, tak jak normalnie pracujemy.
Zadanie pierwsze. Rozbić go na poszczególne komórki, tak żeby go mieć w tablicy o wymiarach jednego wiersza i 10 kolumn. Pomoże mi funkcja fragment tekstu, to znaczy z tego tekstu, zaczynając od pierwszej pozycji, wyciągnij jedną. Wyciąga pierwszą, OK. A ja chciałbym, żeby ona zadziałała w pętli, żeby najpierw wyciągnęła zaczynając od pierwszej, ale potem od drugiej, od trzeciej, od czwartej. Chcę ją puścić 10 razy. To znaczy, że w tym miejscu trzeba wstawić tablicę, która uruchomi tą funkcję kilka razy. Tablicę piszemy w nawiasach klamrowych i żeby ta tablica była nie pionowa, bo wtedy bym rozdzielał średnikami, tylko żeby była pozioma, oddzielam ją ukośnymi odwróconymi backslashami. Więc po kolei od 1 do 10. Enter. To, co dostaliśmy, to jest tablica dynamiczna. Państwo widzicie niebieską, cienką rameczkę i cień. Teraz chciałbym wykonać mnożenie. To znaczy tę tablicę przemnożyć przez wagi 1379, 1379, 13. Zrobię to oczywiście tablicowo. Pisać tablicę bardzo lubię tak, żeby sobie dla uproszczenia napisać je w komórkach, zaznaczyć, po to, żeby je zaznaczyć tu w formule i nacisnąć F9 z klawiatury, który przelicza to wyrażenie i zwraca jego produkt. Mógłbym to napisać ręcznie, ale w ten sposób Excel ogarnia mi całą składnię. Nie muszę tego wklepywać, jeszcze bym się pomylił. Dobrze, mamy więc moją tablicę i wykonuję mnożenie. Ta tablica razy ta tablica. Płotek, jeżeli ktoś nie miał jeszcze przyjemności, on mówi, co prawda patrzymy na pierwszą, ale ty weź całą. No i oczywiście teraz podstawianie. Zamiast tego tu podstawię fragment tekstu. Więc na razie Enter, idę po mój fragment tekstu, kopiuję go, to kasuję i tu wklejam. Mamy więc dwie tablice. To, co zwraca nam fragment tekstu, razy wagi. Mnoży pierwsza przez pierwszą, druga przez drugą, trzecia przez trzecią, czwarta przez czwartą i tak dalej. Mnoży je po kolei. Rezultatem tego mnożenia możecie Państwo zweryfikować z tablicą powyżej, czyli z tą. To jest to samo. To kasuję, bo to nie jest mi już potrzebne. Jaki tam następny krok był? Ano miałem wziąć modulo, czyli ostatnią cyfrę z każdego z tych poszczególnych mnożeń. W związku z tym wokół tej tablicy napiszę modulo, z lewej strony otworzę modulo i otworzę nawias, a po tej tablicy napiszę średnik, dzielimy przez 10, zamknę nawias i jako produkt dostanę reszty z dzielenia. Więc tak jak mówiłem, po lewej stronie modulo, a po prawej stronie, że dzielimy to przez 10 i dostajemy resztę z dzieleń i możecie Państwo porównać z tą tablicą. Następny krok to była suma. No to dalej, następny krok liczenia tej formuły. Z lewej strony dopiszę suma i otworzę nawias. To wszystko wrzucę do sumy, a z prawej domknę nawias. Wpisuję to teraz. Suma 46, tak jak poprzednio. Kolejny krok, już przedostatni, miałem wziąć ostatnią cyfrę z 46, więc znowu wokół tego robię modulo, czyli mod, otwieram nawias, średnik, że przez 10 to dzielimy i modulo zwróci nam resztę z dzielenia. Więc modulo, a na końcu drugim argumentem, że znowu dzielimy to przez 10, dostajemy szóstkę, no i teraz 10 minus x, który nam wyszedł. 10 minus cały ten rachunek. I to jest właśnie nasza czwórka, nasza cyfra kontrolna. Tak obliczoną formułę Ctrl-A, Ctrl-C zabieram na moje PESEL-e, wklejam ją tutaj, odwołujemy się do komórki A2, Enter. No i obawiam się, że pierwsza jest błędna. Znaleźliśmy błędny PESEL. Ktoś wpisał coś niepoprawnie. W pozostałych się zgadza, ostatnie cyfry się zgadzają, ale ten pierwszy jest błędny. Co dalej moglibyśmy z tym zrobić? Wziąć z PESEL-u po lewej stronie ostatnią cyfrę i powiedzieć na zasadzie równania, że ona się równa tej cyfrze kontrolnej, którą żeśmy obliczyli. Ja to teraz robię.
Więc tu wstawiam sobie spację, żeby mi się nie mieszało. Najpierw wyciągam skrajnie prawą z PESEL-u, więc prawy z A2 i żeby skonwertować z tekstu, bo prawy produkuje teksty, od razu typ konwertuje na liczbę. No i równa się. Twierdzę, że ostatnia z PESEL-u równa się sumie kontrolnej, którą policzyliśmy. Enter. Fałsz, no ta pierwsza jest źle policzona, to się nie zgadza, ale tu poniżej mamy same prawdy. Zasymulujmy błąd pisarski. Powiedzmy, że ktoś przepisując PESEL albo OCR się pomylił. Tu nie jest 4, tylko na przykład 3. Suma kontrolna przestaje się zgadzać i od razu dostajemy fałsz, że jest nieprawdziwy. Jeśli chcecie Państwo wiedzieć więcej, spotkajmy się na szkoleniu. Jeśli znaleźliście w tym filmie rzeczy dla Was wartościowe, to poproszę o lajka, czyli kliknięcie ikonki kciuk do góry pod filmem. Jeżeli macie Państwo pytania, proszę piszcie w komentarzach pod filmem, postaram się odpowiedzieć. To na dzisiaj wszystko. Bardzo dziękuję za cierpliwe oglądanie, kłaniam się i do zobaczenia w kolejnych filmach.